Cześć! 17 czerwca 1950 roku. Data pierwszego udanego przeszczepu nerki u człowieka. Prawda jest taka, nie da się całkowicie wyleczyć chorób nerek. Obecna medycyna umożliwia jedynie znaczne spowolnienie ich rozwoju. Wobec tych faktów lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Zapraszam na słów kilka o niewydolności nerek w przebiegu hiperurykemii. Kwas moczowy wydalany jest przez nerki. Okazuje się, że ten fakt utrudnia udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kwasem moczowym a patofizjologią chorób nerek. U podstawy tych zależności leży korelacja pomiędzy zmniejszonym współczynnikiem przesączania kłębuszkowego GFR a podwyższonym poziomem kwasu moczowego w surowicy mierzonym laboratoryjnie. W ostatnich latach zasugerowano, że kwas moczowy bierze udział w patofizjologii przewlekłej choroby nerek i być może również w ostrym uszkodzeniu nerek. Ale zanim o tym, warto zastanowić się nad kilkoma ważnymi hipotezami. Czy poziom kwasu moczowego może być markerem zbliżającego się pogorszenia czynności nerek? Czy zmiany komórkowe, które przyczyniają się do chorób nerek, związane są z kwasem moczowym? Oraz najważniejsze, czy zmiany te są odwracalne po leczeniu hiperurykemii? W oparciu o badania przeprowadzone na szczurach wykazano, że w przebiegu hiperurykemii zachodzą fundamentalne zmiany w układzie naczyniowym nerek. Kwas moczowy zmniejsza ekspresję ekadheryny, doprowadzając do zaburzenia kontaktu międzykomórkowego w komórkach kanalików nerkowych szczurów. W konsekwencji komórki kanalików nerkowych nie reagują wspólnie na substancje wpływające na przepływ krwi przez nerki, takich jak tlenek azotu. Ponadto u szczurów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego uwidoczniono zgrubienie tętniczek doprowadzających, co wpływało na zmniejszony przepływ krwi przez nerki i doprowadzało do ich stopniowej dysfunkcji. U ludzi natomiast, zgodnie z najnowszymi badaniami, wykazano, że hiperurykemia powoduje zmiany oksydacyjne zależne od NADPH, które sprzyjają apoptozie komórek. W tej zależności upatruje się przyczynę uszkodzenia nerek u ludzi. W stanie hiperurykemii pojawiają się następujące zależności: wyższe skurczowe ciśnienie krwi, wyższy poziom białka C reaktywnego, niższy eGFR oraz pogrubienie tętniczek doprowadzających ze zmniejszoną zdolnością rozszerzania naczyń krwionośnych w nerce. Po zastosowaniu w leczeniu inhibitorów oksydazy ksantynowej uzyskano dwie korzyści. Po pierwsze doszło do zmniejszenia się stężenia kwasu moczowego, po drugie poprawę czynności śródbłonka. Takich efektów nie uzyskano w przypadku zastosowania innych środków, takich jak probenecyt, którego zadaniem jest zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi poprzez mechanizm zwiększonego jego wydalania z moczem. Wielokrotnie zostało już potwierdzone, że kwas moczowy wpływa na funkcję śródbłonka, a zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna. Potwierdzona jest korelacja pomiędzy stężeniem kwasu moczowego a wartością przesączania kłębuszkowego. Analiza wyników badań od ponad 6000 Japończyków pozwoliła ustalić, że bardziej narażeni na pogorszenie funkcji nerek byli pacjenci ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego. Kiedy wyjściowa wartość kwasu moczowego w surowicy przekraczała 5 mg na decylitr, ryzyko to określono na poziomie 1,35. Gdy poziom kwasu moczowego przekraczał 8 mg na decylitr, ryzyko wzrosło do 2,91 u mężczyzn i 10,39 u kobiet. Kolejne badanie uwzględniające ponad 13 000 osób z prawidłową funkcją nerek, ale z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego wykazało, że prawie po 9 latach u blisko 8% uczestników badania rozwinęła się choroba nerek. Statystycznie obliczenia pozwoliły ustalić, że kwas moczowy jest markerem niewydolności nerek niezależnie od wieku, płci, rasy, chorób towarzyszących, takich jak cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, czynników ryzyka, chociażby spożywania alkoholu, palenia tytoniu, lipidów oraz, co najważniejsze, wyjściowej czynności nerek. I chociaż nie powiązano jednoznacznie hiperurykemii z rozwojem chorób nerek de novo, to takie zależności potwierdzono w odniesieniu do już istniejącej niewydolności nerek. W
tym miejscu warto zaznaczyć, że stosowanie kwasu moczowego jako markera niewydolności nerek jest delikatnie mówiąc problematyczne. Wiadome jest, że w przebiegu przewlekłej choroby nerek spada clearance kwasu moczowego, naturalnie doprowadzając do jego podwyższenia się w surowicy krwi. Ponadto poziom kwasu moczowego łączy się także ze śmiertelnością. Względne ryzyko śmiertelności dla osób z hiperurykemią wyniosło 2,2, natomiast dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek wskaźnik ten był wyższy i wyniósł 2,7. Wyjściowa hiperurykemia zapowiadała gorsze przeżycie całkowite u osób pozbawionych chorób nerek. Wobec tych danych, zakładając, że hiperurykemia jest związana z progresją choroby nerek oraz wzrostem ryzyka śmiertelności, warto zadać sobie poważne pytanie: czy leczenie podwyższonego poziomu kwasu moczowego może wpłynąć na przebieg choroby? Z punktu widzenia klinicznego można sugerować, że obniżenie stężenia nie ma bezpośredniego znaczenia dla czynności nerek. Jednak fakt, że hiperurykemia jest związana z chorobami sercowo-naczyniowymi, wszystko to razem może mieć istotne znaczenie we wskaźnikach przeżycia i poprawy jakości życia. Niezaprzeczalne w skutkach jest powstawanie wewnątrznerkowych kryształów kwasu moczowego zwanych kamieniami, które mogą doprowadzać do ostrego uszkodzenia nerek. Prawdą jest, że mechanizmy wpływu kwasu moczowego na komórki nabłonkowe nerek oparte są w większości na badaniach, które nie zawsze uwzględniają wszystkie inne czynniki ryzyka. Wobec powyższego kwas moczowy można uznać za potencjalny czynnik leżący u podstawy mechanizmów wpływających na czynność nerek. Wykazano i potwierdzono, że hiperurykemia wpływa na strukturę i funkcjonowanie nerek, a zatem ma wpływ na ostrą, jak i przewlekłą niewydolność nerek. Chociaż nie udowodniono jednoznacznie, że kwas moczowy może być stosowany z powodzeniem jako marker niewydolności nerek, może jednak istotnie uzupełnić dokumentację medyczną celem podjęcia działań prozdrowotnych. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.